Więc staram się właśnie zwracać uwagę na to, co ciało mi daje do zrozumienia, jak ja traktuję swoje ciało, więc no nie wiem, staram się, nie wiem, ostatnio jakby czuję się też ze sobą lepiej, czuję się też pewniej, jakoś ufam sobie. Ufam sobie. Tak, ufam sobie, słucham siebie. I jakby reaguję na to, co się dzieje, więc tak jak mówię, nie wiem, czuję, że jestem zmęczony, czuję, że właśnie ten kark mnie tutaj pobolewa, no to wiem, że muszę sobie odpocząć, muszę sobie, nie wiem, zrobić medytację, pójść, nie wiem, na ostatnio, tak jak większość ludzi, mam fazę na ścianki wspinaczkowe i jest to super rzecz. 16-letni ja byłby po prostu zachwycony, więc albo pójść sobie na, nie wiem, na ściankę, czy na siłownię, czy nawet się przejść po prostu na spacer, czy poćwiczyć w domu, jakoś po prostu czuję, że nie wiem, że czegoś potrzebuję. I zazwyczaj właśnie zwracam uwagę na przykład na to, jak się czuję na przykład źle, no to nie wiem, co ostatnio jadłem, czy w ogóle ruszałem się ostatnio, czy śpię dobrze. Czy analizujesz to wszystko? Tak. No na bieżąco sprawdzam jakby, jaki na przykład, nie wiem, jak wyglądał mój ostatni tydzień, że poprzedni tydzień byłem w studio prawie codziennie, nie miałem czasu, chciałem sobie pograć na playaku, tak chodziła za mną duża potrzeba pogrania po prostu w gry wideo i nie miałem kiedy. I mam takie, że zauważam właśnie, że że potrzebuję, dla mnie gry wideo to jest taka w ogóle ucieczka, odcięcie się trochę i taki właśnie odcięcie mózgu od tego, co się jakby od reszty świata, więc czułem, że potrzebuję się odciąć właśnie i nie czuć się źle i wczoraj, nie wiem, leżałem i oglądałem serial cały dzień. Jaki? Weak Hero. Weak Hero. Tak. Nie widziałem. A w co grasz? A zależy właśnie. Okej, jakiego typu gry lubisz? Grałem w Baldur's Gate, bardzo lubię RPG, lubię właśnie w Baldur's Gate, trójkę grałem w Hadesa. Hades to jest super gra. Coś tam w tego, Jezu, jak to się nazywa? Ten Wizarding World, co na Harrym Potterze jest bazowane, jak to się nazywa? O Harry Potter się mnie pytaj. Hogwarts Legacy. Okej. Więc... Dobra, ale czyli rozumiem, że dominują tu RPG. Tak. Okej, dobra. Ja tak, uważam w ogóle, że... Mów. Nie, że w ogóle uważam, że gry wideo są takim bardzo też niedocenionym medium artystycznym, że w ogóle storytelling, jaki jest w grach i to, że w ogóle się angażuje w tą rolę i przeżywa to razem z tą postacią, to jak rozpisane są i wizualnie, i muzycznie też pięknie zrobione gry, jest to takie dosyć... Wydaje mi się, że teraz ludzie bardziej zauważają dzięki właśnie The Last of Us i tak dalej, że gry to jest piękne medium też. Ogromne produkcje. Ja sam pamiętam, jak grałem w taką grę A Plague's Tale. I to jest... Tam była muzyka świetna do kontynuacji do gry Requiem. To w ogóle była jedna z moich płyt roku w ogóle. Fantastyczna muzyka. I też taka mocno wkręcająca i w ogóle bardzo profesjonalnie zrobiona i w ogóle bardzo mi się spodobała. To ja tak miałem z Ori and the Blind Forest. To była pierwsza taka gra. Ja pamiętam, że jak dostałem Xboxa pod choinkę, jak tam miałem 16 lat i właśnie z tym Xboxem dostaliśmy Ori and the Blind Forest i pamiętam, że wtedy pierwszy raz w ogóle zwróciłem, dawno nie grałem w żadne gry, właśnie dostałem tego Xboxa i zacząłem grać w to Ori. To jest taka fajna właśnie platformówka, taka bardzo klasyczna, która mi się kojarzyła bardzo właśnie z grami, które grałem w dzieciństwie. I tam zwróciłem uwagę, że ten soundtrack jest przepiękny, ten storytelling w ogóle, to co jakby ten drive, który ta postać ma i to właśnie jak muzyka się do tego odnosi graficznie, jak to jest pięknie. No byłem naprawdę w szoku. No. A potrafisz się wkręcić w jakąś grę tak, że nie da się tego odciągnąć i świecisz dzień i noc? Tak, ja mam tak i z serialami tak mam i z grami, że ja po prostu mam tak, że mam tak na przykład, że przez tydzień po prostu siedzę non-stop i gram w jakąś tam grę, jeśli faktycznie mnie wkręci, no to siedzę i gram i na przykład zapominam na pół roku w ogóle o tym, że mam playaka na przykład i potem, nie wiem, sobie przypominam randomowo. Ja jesienią zeszłego roku wkręciłem się w symulację. W prowadzenie pociągów. I to było coś, to było
to jest totalny odlot. Mhm. Taka z instruktarzami, ze szkoleniami, jak różne lokomotywy się obsługuje, czy to nic na zasadzie, że wiesz, do góry i do dołu i wiesz, No i na lewo, tak, prawo, no tak. tylko to rzeczywiście trzeba włączyć, wciskać różne przyciski, wkręciłem się w to totalnie No. i to było genialne. No ja mam tak, wydaje mi się, że to też u mnie na przykład wiąże się to z tym, że ja bardzo dużo inspiracji czerpię z różnych właśnie mediów. Ja bardzo, zresztą chyba dziwne by to było, gdybym nie jako artysta nie czerpał swojego jakiegoś spojrzenia na świat ze sztuki i jakby z właśnie, nie wiem, czy z filmów, czy uważam, że to jest... tak sobie ostatnio pomyślałem właśnie o swojej roli jako artysty, że to jest po prostu pewne... I też właśnie z tatą miałem taką rozmowę też jakoś o polityce też i tak dalej i zauważyłem jak zupełnie inaczej patrzymy w ogóle na to, jakby czym innym w ogóle się kierujemy na przykład w życiu, że ja na przykład jako artysta, dla mnie to, co czerpię z filmów i tak dalej, to jest no, turbo ważne i uważam, że ci artyści, ogólnie artyści przekazują siebie i swoje spojrzenie na świat w taki sposób się komunikują i jak słyszę na przykład, że no ale to jest tylko film, a nie prawdziwe życie, to no ale skąd się ten film wziął? W sensie on coś przekazuje, tak? To nie są tylko... Historie życiem pisane. Tak, i to są historie życiem pisane i to faktycznie, no ja czerpię z tego bardzo, to jest jakby taka właśnie takie humanistyczne podejście właśnie obserwowania innych ludzi. Zresztą ja tak bardzo mam od początku miałem, że inspirowało mnie po prostu, nie wiem, obserwowanie ludzi, czy patrzenie właśnie jak ktoś się komunikuje, jak w ogóle to jest bardzo ciekawe, bardzo trudne też, ale no wydaje mi się, że właśnie zwrócenie uwagi na przykład na to, jak w ogóle inni ludzie się komunikują i podchodzenie właśnie nie wiem, do jakiejś takiej komunikacji. Wiesz, jest komunikacja pozawerbalna w ogóle. Tak. Każdy jest zupełnie inny i wydaje mi się, że ja zacząłem po prostu też podchodzić właśnie z taką ciekawością, trochę też ze spojrzeniem na to właśnie, jak ja się zachowuję, co moje jakoś reakcje na przykład pokazują, skąd się biorą. Więc wydaje mi się, że jakby czy filmy, muzyka, czy właśnie takie gry też są jakimś po prostu środkiem komunikacji dla ludzi. Swoją drogą, jeśli właśnie nasi słuchacze albo słuchaczki grają w jakąś grę, no to możecie w komentarzu, na przykład na Spotify, bo też ta nasza rozmowa przecież jest już dostępna, no to zostawcie może w komentarzach, w co wygracie, bo też jestem ciekaw, czy może to jest bardziej właśnie prowadzenie pociągów, czy może to są bardziej RPG. Ale to też mi się, jeszcze tak powiem, że to też właśnie może być jakaś, to w ogóle... co robimy, jak się zachowujemy, to też jest jakaś komunikacja, nie? Że jakby to właśnie jakimi grami się kto interesuje, to też mi się wydaje, że może mówić coś o człowieku, nie? Że właśnie, że na przykład jak ty grasz te pociągi i tak dalej, to może, nie wiem, pokazuje też coś o tobie, że ty właśnie bardziej cię interesuje jakaś na przykład techniczna strona tego, nie? Że też, właśnie, że też. to jest... Lubię jeździć pociągiem w ogóle, to jest też uwielbiam i lubię i zwłaszcza jak w tej grze też, nawet jak prowadzę ten pociąg, i to są różne, bo są na przykład pociągi towarowe, które są na długość, wiesz, kilkuset metrów, jak jest opór, żeby ten pociąg, wiesz, ruszyć i tak dalej, żeby na przykład wyhamować, jak tym wszystkim trzeba sterować, gdzie słyszę ten stukot tych, wiesz, tych torów i tak dalej. Uwielbiam to i tam to jeszcze mi wpadzie, to wibruje. No tak. Ekstra to jest. I w ogóle, a najbardziej lubię prowadzić te nie włoskie, tylko niemieckie lokomotywy, bo w tej grze akurat są amerykańskie, brytyjskie i niemieckie. Tak, i niemieckie. No. Najgorsze są, najmniej wygodne są amerykańskie, to mogę powiedzieć. Tak, a propos, tak może nawiązując też trochę do Ameryki i tak dalej. Pytałem się ciebie o gry. O coś jeszcze chciałem spytać ciebie w nawiązaniu do... Właśnie, powiedziałeś, jeszcze cofnę się, bo mówisz o tej ścianie wspinaczkowej i powiedziałeś coś takiego, że 16-letni ja byłbym zadowolony. To znaczy co, ty wtedy, chodziło o to, że ty wtedy jakoś tam, no nie wiem, niespecjalnie szedłeś w sport, czy po prostu nie interesowała cię ścianka wspinaczkowa? Jakoś ja byłem dosyć może zrażony do sportu. Ja byłem w klasie sportowej, jak byłem nastolatkiem, a jakby zbyt sportowy nie byłem, znaczy
byłem i bardzo bym chciał być, gdyby nie to, jak wygląda jakby edukacja fizyczna w Polsce, czyli nie wiem, granie w nogę i tak dalej. Ja w to nie byłem dobry, natomiast w gimnastykę na przykład byłem bardzo dobry. Ja byłem fatalny w piłkę nożną. Ja też. Znaczy ja w ogóle nie lubiłem WF-u, to jest inna rzecz. Okej, ja właśnie, ja lubiłem i lubiłbym, gdyby to właśnie nie była na przykład piłka nożna. Ja nie lubię piłki nożnej i to w ogóle nie ma nic związanego właśnie z takim dbaniem o siebie. Ja tak rozumiałem bardziej jakoś aktywność fizyczną, czyli coś jakieś, tak jak mówię, no ja inaczej postrzegam, każdy pewnie inaczej postrzega aktywność fizyczną, dla każdego jest to coś innego. No Dla mnie jasne. to było takie właśnie, nie wiem, ja byłem bardzo takim aktywnym dzieckiem, wspinanie się na drzewa, ja jestem cały w ogóle w jakichś takich bliznach i tak dalej, ja uwielbiam się, nie wiem, wspinać na drzewa, latać i tak pomyślałem właśnie o tej ściance, że to by było totalnie dla mnie, bo ja pamiętam w ogóle, jak miałem 16 właśnie lat, i poszliśmy w Irlandii na wspinaczkę na Hare's Gap. I to jest jakby, no najpierw taki spoko szlak, a potem się wchodzi właśnie na taką przełęcz i dochodzi do takiego muru. I wchodzi się tam z godzinę po kamieniach i tak dalej. I ja pamiętam, że zbiegłem stamtąd w 15 minut. W ogóle po prostu lecę, grawitacja mnie ciągnie i ja skaczę, lecę z kamienia na kamień. To, że ja się nie zabiłem, to jest w ogóle Może nie parkour po prostu, nie? Tak. To jest dla mnie, o Jezu, jak przeszedłem też, tam jest w ogóle przepięknie, jak się właśnie wchodzi na tą przełęcz, przejdzie się przez ten mur i się rozciąga po prostu, wiesz, ziemia obiecana. Wow. To się, wiesz, zielone po prostu wzgórza właśnie Irlandii. I ja po prostu czuję potrzebę, ja muszę biec. W sensie jest to takie poczucie takiej wolności, tej przestrzeni i wydaje mi się, i tak sobie pomyślałem o tym, bo jak byłem właśnie ostatnio na ściance ze znajomymi, to był taki chłopak młody i jak ktoś wchodziłem właśnie na ściankę, to on zaczął coś mi dawać, jakieś rady i tak dalej. No i tak spędziliśmy cały ten dzień w ogóle razem na tej ściance i się umówiliśmy jeszcze na następny raz. Okej. I on tam mi pomagał właśnie, widać, że on po prostu lata po tych trasach, jak właśnie, no, po prostu w ogóle bez żadnego wysiłku, bez problemu. To była 16 godzina, on mówi, że od 10 tu siedzi i właśnie to był 16-latek. Ale wiesz, to też jest fajnie trafić w ogóle też właśnie na kogoś takiego, bo on może tym zapałem też ciebie zarazić. Jakoś, Tak. żebyś ty się bardziej w to wkręcił. Ale w ogóle właśnie bardzo mi tak przypomniał mnie, że on tak w ogóle, ja na przykład nie mogłem czegoś zrobić, a on, no co, no po prostu stajesz tutaj i co widzisz? A ja tak, chłopie, ja już, wiesz, może wyglądam, ale ja jestem 10 lat starszy. I to mnie właśnie tak uderzyło, że o matko, że wiesz, że ja nie zauważam jakoś, lata lecą, czas leci i ty tak nie zauważasz tego na bieżąco, dopóki właśnie nie zderzysz się z tym, że zobaczyłem tego 16-latka, który właśnie mam bardzo dużo podobnych cech na przykład do mnie, że on właśnie, to jest dla niego takie wyżycie i tak dalej, że na przykład nie ma pewnych barier, które ja miałem, ma dostęp do tej ścianki, tak, że jakby ja na przykład w ogóle nie interesowałem się tym, nie było też nikogo, kto by mi pokazał na przykład takie rzeczy i wiesz, patrzę, że mówię, o matko, że w ogóle ten czas w ogóle też tak leci. Ja już po 3 godzinach, ja już muszę iść, bo ja już nie dam rady bardziej. Ale no bardzo, i właśnie wtedy tak sobie pomyślałem, że to jest, że jakbym miał właśnie te 16 lat, to dla mnie to by było totalne takie wyżycie się, no. Wspomniałeś też o tym, że z tatą też rozmawiałeś o polityce. Nie wchodzimy w szczegóły, kto ma jakie poglądy, ale jest tak, że się sprzeczacie? Czy jesteście bardziej po tej samej stronie? No, mi się wydaje, że każdy, to akurat jak to mówi moja mama, każdy ma coś. I to jest tak, że w pewnych rzeczach się zgadza z ludźmi, w pewnych nie i zawsze właśnie się dyskutuje. Uważam, że dyskusja jest zdrowa, bo ma do czegoś dojść. To jakby wydaje mi się, że Spokojnie. Tak, że zdarza się dyskutować. Bardziej mnie to też tak ciekawiło z punktu widzenia też właśnie może pokoleniowego spojrzenia na jakąś kwestię, tak? A nie, no to tak, no zdecydowanie. I mówiąc też o czy bieżących wydarzeniach, czy właśnie o polityce i tak dalej, no to tutaj o takie tarcia, wiesz... Nie no, jakby różnice są ogromne, w sensie to jakby dostęp w ogóle do informacji i dezinformacji, jaki moje pokolenie ma i dostęp w ogóle do takiego przebodźcowania, świadomość wielu rzeczy, co jakby dąży do i wiedzy, jakiejś większej świadomości, ale też może dążyć do takiego zagubienia totalnego, że jakby masz tyle opcji, że w ogóle możesz wybierać, przebierać i to jest w ogóle tak chaotyczne, że już nie wiesz w ogóle, gdzie ja mam z tym miałem, teraz już mam mniejszy. Chodzi ci o taki cyfrowy dobrostan?
Też cyfrowy, no tak, może faktycznie ten cyfrowy jest taki najbardziej, który się narzuca od razu, nie? Czy bardziej dobrostan, w który się wpisuje i cyfrowy dobrostan, ale też to kwestia tych bodźców i też właśnie tego, co się dzieje Te bodźców, ale twojej kulturowo głowy. też na przykład, Aha. wiesz, że my mamy dostęp w ogóle do takie rzeczy jak, wiesz, nie wiem, jedzenie jakieś z całego świata, gdzie na przykład coś mówię właśnie, byłem w Korei też niedawno i coś mówiłem właśnie rodzicom, co, nie wiem, co jadłem na przykład, nie wiem, jak kimchi, no wiesz, co to jest kimchi, no i moi rodzice na przykład nie wiedzieli w ogóle, wiesz, jakby, co to jest kimchi, więc to są takie właśnie małe rzeczy, po których zauważasz tą różnicę, że jakby do jakich rzeczy ja mam dostęp, do jakich oni mieli, jakie w ogóle są ogromne różnice i to jest właśnie kwestia też tej komunikacji, że jakby nie jest to możliwe, żeby się nie kłócić i nie dyskutować, tak jak mówisz, no bo jakby my jesteśmy zupełnie inni, to jest zupełnie inne spojrzenie na świat w ogóle, z przeróżnych jakby względów. Jakby mamy dostęp do innych rzeczy, nasze życia wyglądają zupełnie inaczej z wielu względów i no, trzeba to brać pod uwagę w kontakcie z ludźmi. No.